Królestwie Kington, gdzie magia łączy się z zaawansowaną technologią, młodzi rycerze szkolą się, by chronić swój świat. Jednak wszystko zmienia się, gdy Jestro zdobywa zakazaną księgę i tworzy armię potworów sięgających chaos. Rycerze muszą odkryć swoją prawdziwą siłę, połączyć moce i stanąć do walki. Dzisiaj wam przedstawię całą fabułę LEGO Nexo-Knights. Jesteście gotowi? Więc lecimy! To kraina tradycji oraz kreatywności, w której średniowieczne rycerstwo spotyka się. To wyjątkowe miejsce stanowiące tło dla naszej ukochanej fabuły, w której król Helbert rządzi zamożnym i prosperującym królestwem, a wydefinowane z działki pełnią rolę jego obrońców. Historia Non sięga setki tysięcy lat, kiedy to była kiedyś kraina rządzona przez walczący obóz, w której magia była dominującą mocą. Starożytni czarownicy, a także rycerze najwyższej półki walczyli o kontrolę, kształtując fundamenty zamku. Z biegiem czasu zaawansowana technologia połączyła się z magią, tworząc potężny system Nexo pozwalający wojownikom wykorzystywać cyfrowe zaklęcia w walce. Zakon Dzianek został założony w celu utrzymania pokoju i ochrony królestwa. Każdy rycerz jest szkolony zarówno w tradycyjny sposób mieczem oraz zaawansowanych technologii pancerzy bojowych. Cała opowieść opowiada o 5 młodych rycerzy: Kleya Mordona, Macy Helter, Aarona Fox, Lance Richmonda, Axel. Owszem, może i mają własne zainteresowania oraz inne motywacje, dołączenie do zakonu, czy honor rodziny, przygoda, sława, czy miłość do walki, jednakże pomimo różnic łączy ich taki sam cel, jakim jest ochrona krainy przed jakimkolwiek zagrożeniem. Ich test nadszedł szybciej niż oczekiwano, bowiem niespodziewana zdrada przytłoczyła królestwo w chaos. Tradycje Knightona i technologiczne cuda są dogłębnie badane, ukazując, jak społeczeństwo funkcjonuje między skifry a futurystycznymi postępami. Stare przypomnienia o powrocie ciemności oraz fanatycznego zmagania między magią a technologią odgrywają ważną rolę w wychowaniu nocy. Każda noc stawia czoła osobistym wyzwaniom. Ich koleżeństwo jest wystawiane na próbę. Kraina Nan jest opisywana jako zapierający dech w piersiach. W całym zamku znajdują się ogromne biblioteki będące skarbem mądrości oraz areny bitewne, gdzie młodzi wojownicy pokazują swoją wyższość nad innymi. Główni bohaterzy serialu animowanego przechodzą wszelakie skrupulatne szkolenia, doskonaląc techniki walki, jak i używanie zaawansowanych strojów, aby przygotować jak najlepiej rycerzy do niebezpiecznych walk. Ale pod powierzchnią ziemi kryją się sekrety, wskazówki dotyczące starożytnego zła, które niegdyś strasznie nękało krainę i czeka na ponowne powstanie. Gdy młodzi rycerze Clayton, Aaron, Nathan, Axel, a także Macy trenują pod okiem swoich mentorów jak Sensei Wu w LEGO Ninjago, kiedy był takim mentorem Kaya, Jaya, Nii, Cola, Lloyda, gdzie w Ninjago pojawia się Lord Garmadon, to w Nexo-Knights pojawia się w cieniu Jestro, były błazen dworski upokorzony przez królestwo. Pewnego razu natrafia na zakazaną księgę potworów. Ta księga zawiera uwięzionego potwora, który manipuluje Jestro, żeby wskrzesił mroczne stworzenia, które osieją spustoszenie w Nan. Pierwsze ich ataki są szybkie, ale również niszczycielskie wioski, które zostają spalone, plony zniszczone, a siły królewskie walczą o odepchnięcie potworów. Rycerze wciąż niesprawdzeni w prawdziwej walce zostają do tej walki zmuszeni i polegać na swoich niezwykłych mocach Nexo, aby odwrócić o 180 stopni bieg wydarzeń, ale ich brak doświadczenia prowadzi do pierwszych porażek, przez co mają wątpliwość, czy naprawdę mogą ochronić królestwo. Tymczasem Clay Morton zaczyna doświadczać strasznie dziwnych wizji wskazujących na głębsze połączenie z historią starożytną Nom. Macy Helter zmaga się ze swoją chęcią bycia kimś więcej niż tylko księżniczką, udowadniając swoją wartość na polu bitwy. Aaron Fox staje z twarzą w twarz z rzeczywistością, że walka to nie tylko zabawa, podczas gdy Lance poznaje cenę bohaterstwa Beyond. Sława Axela, który zawsze jest sercem drużyny, zaczyna kwestionować swoje własne pochodzenie i siłę. Podczas bolesnego startu oraz ciężkich bitew rycerze stają się o wiele silniejsi niż kiedykolwiek. Marlock 2.0 ulepsza ich moce Nexo, pozwalają im przywołać legendarne umiejętności z przeszłości. W każdej bitwie odpychają Jestro i jego armię, ale wpływ Nalto wciąż się pogłębia. Elementy historii ujawniają, jak moce Nexo łączą się ze starożytnymi obrońcami królestw. Stare ruiny, zapomniane pola bitew oraz szepty o dawnej zdradzie wychodzą na powierzchnię, sugerując ukryte sekrety Nom. W całej
kreskówce jest badana przemiana Jestro z komicznego błazna w największego, groźnego antagonistę, ukazując jego wewnętrzny konflikt i powolne pogrążenie się w ciemności. Bohaterowie muszą nie tylko toczyć fizyczne walki, ale również zmagać się ze własnymi wewnętrznymi demonami. Zdają sobie wtedy sprawę, że byciem rycerzem, który zwalcza każdą zbrodnię Jestro, to nie tylko władanie swoim mieczem, ale także poświęcenie, przywództwo oraz wielka odpowiedzialność. Duchy pozostałości po dawnych konfliktach, które ujawniają niepokojącą krwawą prawdę o historii Nightona i cenie korzystania z magii. Wojna się o wiele przedłużyła niż miała trwać. Moce Jestro, czyli głównego antagonista i złoczyńca w serialu animowanym, osiągają nowego oblicza. Marlock ujawnia swoje prawdziwe intencje. Stara się przywrócić swoją fizyczną formę i pogrążyć świat w wiecznej ciemności. Żeby móc to zrobić, potrzebuje wszystkich zakazanych ksiąg magii. Starożytne artefakty ukryte w mieście Kington. Aaron, Nathan, Axel, Clayton, Macy z determinacją wyruszają w wyprawę, aby zapobiec potworom. Ich podróż prowadzi ich do zaginionych ruin głęboko pod ziemią, katakumb i dawno zaginionych miast. Gdy przybyli już do zaginionego miasta, odkrywają prawdę o przeszłości Nan, czasy, gdy magia była niekontrolowana, a wielka wojna spowodowała prawie zniszczone terytorium. Pierwszy Nexon tworzy mroczną magię prowadzoną przez Marlocka, aby chronić przyszłości, jednak historia jest skazana na powtarzanie się. Jestrowi udaje się zebrać ostatnią księgę, uwalniając tragiczne wydarzenia, które przemieniają go w potwornego stwora, przypominającego zachowanie Overworlda z finału drugiego sezonu LEGO Ninjago Mistrzowie Spindziców, gdzie Lloyd musiał pokonać Overworlda w ciele Garmadona. Montrox, wtedy częściowo wskrzeszony, prowodzi kamienną armią potworów. Zaraz. Czy przypadkiem twórcy się zainspirowali LEGO Ninjago bardziej śmiercionośni niż cokolwiek wcześniej? Gargule spada pod oblężeniem, wtedy rycerze Nexo prowadzą obronę, ale wróg jest przytłaczający. Stare sojusze zostają wezwane, ale coś zaczyna czaić. Otóż okazuje się, że zbliża się ostateczna bitwa, a zwycięstwo może się okazać bardzo wielkim wyzwaniem. Jestro, pochłonięty w pełni przez ciemność, przyjął rolę wodza, pozostawiając za sobą pozostałe ślady błazna, którym kiedyś był. Rycerze Nexo, poobijani oraz wyczerpani bitwą, muszą stanąć do ostatecznego oporu. Każdy rycerz zostaje popchnięty do swoich możliwości, stawiając czoło osobistą próbą. Clay ze swoją determinacją zaczyna rozumieć prawdziwe znaczenie bycia rycerzem. Macy jest zagubiona między oczekiwaniem ojca a obowiązkiem, zdając sobie sprawę, że prawdziwa królewskość pochodzi z działania, a nie tylko z urodzenia. Aaron, kiedyś beztroski, teraz widzi cenę wojny, a także uczy się jak najlepszej strategii na lekkomyślną odwagą. Lens, zawsze szukający sławy, teraz walczy nie za siebie, ale dla potrzebujących pomocy. Axel, niezłomny wojownik, odkrywa swoje prawdziwe pochodzenie. Marlock 2.0 wyczuwając zbliżającą się z zagładę, podejmuje ryzykowną decyzję powstrzymania Marlocksa, aby wykorzystać resztę swojej energii po to, żeby móc stworzyć ostateczną moc Nexo, ale robiąc to zniknie raz na zawsze. W smutnym pożegnaniu Marlock udziela rycerzom ostatniego błogosławieństwa, wzywając ich, żeby razem stanęli jako ostatnia nadzieja. Stolica Nan, gdy Marlock i jego potworna armia przygotowuje się do ostatniego ciosu. Bitwa jest pełna oszałamiających akcji, prezentując wszystko, czego się nauczyli podczas swojej wyprawy. W kulminacyjnym momencie Clay staje w twarzą twarz z Jestro. Były błazen, teraz arcywróg Claya, Axela, Nathana, Macy, wzywając Claya na ostatni pojedynek. Clay próbuje dostrzec do Jestro, który przypomina mu o dawnej przyjaźni. W chwili, gdy przypomniał były błazen, przez chwilę waha się, zdając sobie sprawę ze zniszczeń, które spowodował. Montrox jest wkurzony na bardzo chwiejną lojalność Jestro, gdy próbuje przejąć pełną kontrolę nad swoim ciałem. Ostatecznie Claytonowi udaje się przekonać Jestra do bycia dobrem, który postanowi sprzeciwić się Montroxowi, pozwalając głównym bohaterom serialu animowanego zadać ostateczny cios. Mroczna magia zostaje rozbita, a Montrox zostaje pokonany raz na zawsze. Jednakże zwycięstwo ma swoją cenę, ponieważ Jestro zostaje strasznie ranny. W ostatnich chwilach wyraża żal, przepraszając Claytona. Owszem, to oznacza koniec wojny, ale za cenę dawnego przyjaciela. Knon powoli zaczyna odbudować królestwo, które poniosło podczas bitwy ogromne straty, ale duch jego mieszkańców pomógł w odbudowie
królestwa, nawet łącząc swoje siły w odbudowie i muszą zdecydować o swojej przyszłości. Clay, który udowodnił, że jest prawdziwym rycerzem, otrzymuje propozycję roli nowego przywódcy Nan, ale zamiast tego decyduje szkolić mężczyzn jako bohaterów. Macy od teraz jest w pełni uznawana zarówno za księżniczkę oraz za wojownika, a Aaron i Axel kontynuują swoją przygody, zapewniając ochronę Nan.